Jak przetrwać małe dzieci. Zapraszamy! Dobrze. Często zadawaliście mi pytania, zwłaszcza pod husband, tak? To nagraliśmy razem, pamiętasz, kochanie? Pamiętam. Jak przetrwaliśmy małe dzieci i ciągle jesteśmy przy zdrowych zmysłach. Temat jest nam bardzo dobrze znany, nie? Bo jeżeli nie wiecie jeszcze o tym, to my wychowaliśmy razem piątkę dzieci, prawda? Naszych własnych, że tak powiem, urodzonych razem. No i dzisiaj chcemy Wam zdradzić parę patentów, jak po prostu przetrwać ten czas małych dzieci, który jednak minął nam bardzo szybko, nie? Jak z bicza strzelił. Chociaż jak byliśmy w trakcie tego, nie? To... Mieliśmy wrażenie, że to się nigdy nie skończy, że to będzie trwało. Taka epoka lodowcowa po prostu. Tak, nie? Ale to nie? mija. Te kupy, spacery, kładzenie spać, nie? Przeziębienia, gile i wszystkie inne rzeczy. Pamiętasz, jak chodziliśmy razem już przy 5. dziecku do Lidla, bo kupowaliśmy w Lidlu pieluchy i co ty zawsze mówiłeś? Ja już po długim czasie zmieniania pieluch mówiłem zawsze, to ostatnia pielucha, kupujemy ostatnią paczkę pieluch. No i to tak jakoś pocieszało mnie i w końcu przyszedł ten moment, że te ostatnie pieluchy, tą ostatnią paczkę pieluch kupiliśmy. Tak. I to się skończyło. Ale kiedyś wyliczyliśmy, że ile przebraliśmy pieluch? 5000, nie? Tak, mniej więcej około 5000 pieluch. Tak. I kupiliśmy te 5000 pieluch, nie? Tak, oczywiście. Tak. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj się mówi, że jedno dziecko zużywa tyle pieluch. Tak? Tak, bo dzieci teraz oczywiście odpieluchowują się dużo później, więc wiesz, to jest inny problem. No ale jak to przetrwaliśmy razem? Mieliśmy na to parę takich patentów, bo z jednej strony bardzo ważne było zachować taki po prostu balans. To zauważyliśmy, żeby się wspólnie angażować po prostu, nie, w opiekę nad dziećmi z jednej strony, ale z drugiej strony zawsze szukać tego czasu wspólnego, ze sobą. Tylko ze sobą, nie? Tak, bo dzieci mogą zdominować całkowicie nasz czas. Całkowicie. I tak jak to my mawialiśmy, dzieci zjedzą wszystko, nie? Wszystko. Tak jak teraz, wiecie, tak jak nastolatki wyjedzą wszystko z lodówki. Tak samo dzieci po prostu zabiorą każdy czas. I to nie w takim sensie negatywnym, tylko po prostu jak ty nie planujesz tego, żeby być razem w różnych sytuacjach, no to, że tak powiem, no sytuacja, wszystko co nie planujesz, no to jakby planujesz, że nie planujesz i oddajesz komuś kontrolę nad swoim życiem, nie? Tak. A dzieci to nie wszystko. A dzieci to przecież nie wszystko. No więc my zaczęliśmy od tego, że mimo wszystko bardzo ważna była opieka nad dziećmi, to, że robiliśmy to wszystko jak? Wspólnie, nie? Wymienialiśmy się. Tak, wymienialiśmy się i bardzo ważna była dla nas praca zespołowa w tym wszystkim, nie? Dokładnie. Więc zaczęło się to wszystko na przykład od szkoły rodzenia, nie? Że chodziliśmy razem na szkołę rodzenia. Właściwie już od początku temat dzieci to chcieliśmy to jakby być w tym oboje zaangażowani i robić to razem. Nie tylko robić dzieci. Chociaż oskarżano nas o to. tak. Czasami jak spotykaliśmy jakichś ludzi na ulicy, oni mijali nas, mówili, o jakie ładne dzieci. Ja zawsze powtarzałem, jak własnorobne. Tak. No ale tak. Więc traktowaliśmy to jako takie naprawdę wydarzenie zespołowe. Co oczywiście nam jako dwojgu choleryków bardzo odpowiada, bo my lubimy razem działać. Więc pierwsze były szkoły rodzenia, nie? Które przeszliśmy razem. Tak. Bo wszystko, co robimy razem, też buduje po prostu naszą więź, nie? Bo to nie było na takiej zasadzie, że ty musiałeś pójść ze mną, bo tam ja cię zmuszałam. Nie, absolutnie. Ja jestem z tych ciekawskich. Także ja nawet z takim zaciekawieniem, zainteresowaniem chciałem uczestniczyć w tym procesie rodzenia. Tak, no i rzeczywiście uczestniczyłeś, nie? Uczestniczyłem. Bo de facto przy wszystkich porodach, nawet przy cesarkach, to ty stałeś pod drzwiami sali operacyjnej i ja byłam nieprzytomna, a ty brałeś dzieci pierwsze w ręce, nie? Nie należę do rodzaju tych facetów, którzy jak w filmie Taxi, tam nie wiem, 2 czy 3, mdleją przy porodzie. Tak. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, nie? Więc taka aktywna opieka to było bardzo ważne, nie? Żeby po prostu razem to wszystko zrobić. I my to robiliśmy naprawdę bardzo, bardzo skutecznie. No ale z jednej strony pilnowaliśmy tego, żeby na przykład ty zauważałeś zazwyczaj, kiedy ja mam słabszy czas. Pamiętasz, jak to bywało, nie? No, trochę nieprzespanych nocy i po prostu źle wyglądało to. Także zmienialiśmy się często.
Jeśli chodzi o takie nocne czuwania nad dziećmi, bo się różne rzeczy działo, to kolki, to zęby, to jakieś tam rozstroje żołądków, jakieś płacze po nocach. Więc tutaj jak gdyby rozkładaliśmy siły na dwoje. Tak, i to, że ty na przykład chodziłeś do pracy potem, to nie uważaj, że cię to zwalnia, nie? Z tego, żeby pomóc. Pamiętasz przy Olku, jak było, jak on już miał około rok i tak budził mnie w nocy, to ty powiedziałeś, że będziesz wstawał, nie? Tak. I poiłeś go wodą i wtedy mu bardzo szybko przeszedł ten chęć na budzenie się w nocy, bo, że tak powiem, był to dobry sposób na oduczenie go, nie? Oczywiście. Więc w pewnym momencie ty wchodziłeś i przyjmowałeś to, nie? No ale też dbałeś o te, wracając do tych trudnych momentów, no to pamiętasz, ile razy tak było, że wracałeś do domu, a ja z takim obłędem w oczach, taka zadzieciowana, nie? Tak. Taka dziwna aura wokół niej, nad nią. Szaleństwo! Obłęd w oczach. Kołtun na głowie! Dokładnie. Dres, nie? No, jak po prostu widziałem cię w takim stanie, to po prostu wiedziałem jedno, muszę cię stąd uratować, porwać. Znaczy tak mówimy o takich trudnych momentach, bo to oczywiście dzieci i to nie jest tylko, że oby przetrwać, oby jakoś tam do następnego dnia, no ale tak mówimy o takich momentach, gdzie jakby się nawarstwiało tych różnych rzeczy. Przy piątce dzieci dużo pracy, dużo jakby takiego zaangażowania i były te momenty właśnie, o których mówi Kasia, no to wtedy po prostu porywałem ją, chociaż na chwilę gdzieś na 15-20 minut na spacer, żeby wyjść po prostu z domu. Oczywiście dzieci najczęściej jakoś zostawały wtedy pod opieką kogoś dorosłego. No i to ją ratowało w tej sytuacji. A, albo gdy właśnie nie było kogoś innego, no to mówiłeś, nie, idź na przykład, takie nasze hasło było, idź po jajka u nas, nie? Czyli była taka półgodzinna trasa do sklepu i z powrotem, nie? Tak. I było takie hasło, no to idź po te jajka, nie? I ja szłam, po prostu wychodziłam i mogłam za sobą zostawić, wiecie, ten miszmasz domu, no bo tak bywało, nie? Na przykład jak trójka dzieci naraz miała katar, albo szalała w domu grypa żołądkowa, nie? No to naprawdę sceny były czasami dantejskie, nie? No mama jest wtedy pracownikiem, prezesem i w ogóle wszystkim, na 3 etaty pracuje. Więc w ogóle mówi się, że praca kobiety, taka macierzyństwo, to jest najcięższa praca. Oczywiście wdzięczna, niejednokrotnie i tak dalej. Jest wiele nagród za tę pracę, ale to jest najcięższa praca, niejednokrotnie praca cięższa niż jakiegoś prezesa dużej firmy. Także ja to doceniałem zawsze i widziałem jakieś zaangażowanie. No bo z pracy w końcu wychodzisz, nie? Tak, a tutaj jesteś. I jak już nawet śpisz i myślisz, że jest luz i w ogóle spokojnie, to jest 3. zmiana się odzywa, 2., 3. w nocy wstajemy, nie? Tak. Więc tutaj współpracowaliśmy na tym, żeby nie zwariować momentami, oczywiście. Tak, tak. No i na pewno też to, co nam bardzo pomogło, to jest to, że czasami po prostu prosiliśmy o pomoc, nie? Bo wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Zwłaszcza pamiętasz, jak przy 3. dziecku, nie? Te dzieci były tak blisko siebie, to wtedy nam pomagała taka, nie? Agnieszka, która była studentką, nie? I przychodziła do nas na parę godzin dziennie dosłownie, nie? Tak. 5 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, nie? Różnie to było. Ale przy 3. i 4. dziecku, nie? Kiedy jeszcze te starsze dzieci w sumie były małe, nie? A przybywało dzieci, no to rzeczywiście już wtedy wiedzieliśmy, że musimy to jakoś ogarnąć, nie? To nie był bardzo duży wydatek dla nas, nie? Chociaż oczywiście był to wydatek, bo przy dużej rodzinie to był. Ale nieoceniona pomoc. Ale nieoceniona pomoc, Dokładnie. nie? Tym bardziej, że my nie za bardzo mieliśmy zaplecze tam babci i dziadków, Taki nie? akurat był układ, że nie mieliśmy takiej możliwości. W związku z tym musieliśmy liczyć na jakieś osoby z zewnątrz, spoza jakby rodziny, no i to żeśmy realizowali. Dzięki temu po prostu mogliśmy mieć czas na również inne rzeczy. Tak, tak. No i ja myślę, że też to, co bardzo nam pomogło, to jest to, że dawaliśmy sobie też przestrzeń na takie chociażby małe rzeczy, które lubiliśmy, nie? Robienie, nie? Czyli ty na przykład bardzo lubisz muzykować, nie? Tak. No to tam ja wiedziałam, że ty lubisz, w związku z tym też tak organizowaliśmy czas, żebyś ty miał czas na swoje rzeczy, nie? Tak. A ja na przykład kocham czytać książki, czy tam szkolić się w różnych rzeczach, nie? To ty z kolei tak organizowałeś rzeczy, nie? Tak. Żeby jakoś tak mieć tą własną przestrzeń też tym wszystkim, nie? To bardzo pomagało. To bardzo pomagało, nie? To bardzo pomagało. Więc chyba, no i oczywiście randki, nie? Ale o randkach to nagramy, bo to jest dla nas bardzo duży temat, nie? Tak, oczywiście. To w innym odcinku. To w innym odcinku nagramy dla Was. To, że chodziliśmy na randki, że planowaliśmy randki, to po prostu uratowało nasz związek, nie? Tak.
Bo to jest trochę tak, że jak się tak dużo dzieje, to bardzo często jest tak, że takie duże rodziny działają jak korporacja, nie? Tak, oczywiście. Ale bardzo źle się dzieje w relacji małżonków, nie? I to my często, nawet jak czasami nas takie duże rodziny prosiły o radę, nie? To my dostrzegamy to bardzo często, że wszystko działa, jest wyprane, ugotowane, posprzątane, ale między małżonkami wieje chłodem, nie? Dokładnie. I to była taka nasza tutaj recepta na to, żeby po prostu ten czas przetrwać i przeżyć dobrze. No i taką kolejną rzeczą, która była dla nas zawsze bardzo ważna, to jest to, żeby utrzymać, wiesz, tą sztamę. Tak zwaną jedność rodzicielską. Tak jest. Wszystkie nasze dzieci jakoś, nie wiadomo po kim, mają bardzo silne charaktery, nie? Tak. W ogóle rodzina to jest takie miejsce, gdzie dzieci się uczą negocjacji, no i wymuszania, i manipulowania. Próbują przynajmniej tego. Tak. I to na nas przećwiczyły, że nas przećwiczyły nasze dzieci. Tak. Wszystkie swoje cechy, które dzisiaj służą im świetnie, bo już wiemy, że nasze dzieci są naprawdę bardzo ogarnięte. Tak. One se regularnie ćwiczyły na nas, materiałem treningowym byliśmy my. Ale żyjemy. Tak, podobno jeszcze jesteśmy normalni. No więc oni sobie ćwiczyli na nas i takie klasyczne to były takie rozgrywanie, nie? Nas. Na przykład były takie stałe zasady w domu, czego naprawdę zawsze pilnowaliśmy, czyli takie stałe zasady dotyczące na przykład oglądania telewizji, tego, że na przykład wychodzimy razem na spacer, no takich różnych rzeczy, które robiliśmy razem. I na przykład bardzo często działo się tak, nie? Że i to oni do dzisiaj o tym mówią, nie? Tak. Że wystarczyło pójść do taty, który na przykład coś robił i się zapytać: tato, mogę jeszcze poglądać telewizji? Tak. A tata zapracowany mówił: a co tam? No i się niby zgadzą, ale my wiedzieliśmy o tym, że musimy takie rzeczy uzgadniać. Tak. W związku z tym, jak one przychodziły do ciebie, pytały telewizję, to co ty wtedy robiłeś? Idź do matki. Idź do matki. Tak, idź do mamy. No już wiedziałem, że już coś tutaj knują. Już knują. Albo przychodziły do mnie i mówiły: a mamusiu, tata pozwolił mi jeszcze tam wejrzeć. A ja krzyczałam: Adam, ty im pozwoliłeś? A mój mąż mówi: nie, ja nic nie pozwoliłem. Nic nie pozwalałem, absolutnie. Więc oni, potem to samo dotyczyło, nie? Grania na komputerze, wszystkich innych rzeczy i myślę, że w ogóle strasznie ratującą taką rzeczą w związku, nie? Jest to, kiedy my mamy taki jeden styl wychowawczy, czyli taki dosyć spójny. Oczywiście to nie zmienia faktu, że jak ja wyjeżdżałam, to one chodziły z tobą do McDonalda, nie? Tak. Ja tak trochę rozpuszczałem. W tą złą stronę czasami, ale to było takie... ale ja rzadko wyjeżdżałam. Takie egzotyczne nowości. I oni dzisiaj to wspominają, że tata właśnie mówił: no to co, idziemy do McDonalda albo coś takiego. No ale wiecie, to nie jest, to było, ja rzadko wyjeżdżałam. To było akcydentalnie. To było akcydentalnie i po prostu i okazjonalnie, w związku z tym to były takie fajne kolorki, nie? Tak, dokładnie. Ale to zupełnie nie zmienia faktu, że generalnie po prostu trzymaliśmy taką sztamę. No i dzieci wiedziały, że po prostu w pewnym sensie nas nie przeskoczą. I my doskonale wiemy, że też jak rodzice są silni, to potem dzieci też są silne, nie? Tak. Dzisiaj nasze dzieci, no bo my to już mamy doświadczenie, bo nasze dzieci dzisiaj to już 26-16, nie? Tak, już. No to wiemy, że nasze dzieci są naprawdę bardzo silne, bardzo ogarnięte, bardzo samodzielne, radzą sobie zaradne, nie? I w finansach, i w innych rzeczach. Dokładnie. Więc naprawdę warto w ten sposób funkcjonować. No takim naszym tutaj głównym wersetem z naszej księgi to tutaj jest co? Jeden pokona 1000, a 2 10 000. No i właśnie o to chodzi, że jak jest jeden człowiek może ogarnąć jakiś temat, no powiedzmy duży, ale już 2 to jest przynajmniej 10-krotne przełożenie, więc naprawdę tutaj ta nasza spójność, nasza jedność, to żeśmy współpracowali, jakby oboje braliśmy tak jakby każdy po swoje 100% odpowiedzialności za dzieci, za wychowanie, za po prostu kształtowanie ich, to mogliśmy to ogarnąć właśnie dlatego, że byliśmy w tym, staraliśmy się być w tym jedno. No właśnie. Kochani, to na tyle. Proszę Was oczywiście o łapkę w górę, proszę Was o subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, no i oczywiście o Wasze komentarze. Może właśnie teraz jesteście w czasie, gdy próbujecie przetrwać, co dla Was działa. Albo już macie starsze dzieci, w jaki sposób przetrwaliście, przeżyliście ten czas. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Hej! Hej!
Jeżeli oczekujesz na przyjście swojego pierwszego dziecka, to właśnie z myślą o przyszłych mamach przygotowałam kurs online, który pomoże Ci przygotować się do tego wymagającego okresu. Zawarłam w tym kursie te wszystkie rzeczy, które sama chciałabym wiedzieć przed narodzinami pierwszego dziecka, jednak z doświadczeniem mamy 5 dzieci, no i po setkach godzin konsultacji przygotowujących rodziców właśnie do tego tematu. Znajdziesz tam wiedzę na temat ciąży, porodu, różnych rodzajów porodów, połogu, co przygotować do szpitala, bo to jest bardzo ważne, jak zajmować się tym maluszkiem, gdy już będziesz z nim w domu, na co szczególnie trzeba wtedy zwrócić uwagę. Jak wypracować swój własny, indywidualny styl rodzicielstwa, jak sprawić, żeby dziecko było inteligentne, jak dbać o relacje ze swoim partnerem, jak sobie radzić ze stresem i mnóstwo porad bardzo takich praktycznych, takich organizacyjnych, które myślę, że będą dla Ciebie po prostu bezcenne. Link do tego kursu znajdziesz w opisie pod filmem. Praca na YouTubie sprawia mi naprawdę ogromną przyjemność i sądząc po ilości Waszych komentarzy i korespondencji, jaką dostaję, materiały, które zamieszczam w moich filmikach są naprawdę wartościowe. Dlatego też chciałabym, aby dotarły one do możliwie najszerszego grona odbiorców. Możecie mi w tym pomóc, więc jeżeli podobały się moje filmiki, to proszę Was przede wszystkim o łapkę w górę. Proszę Was o subskrypcję. Naciśnijcie ten dzwoneczek, który jest obok, aby dostawać powiadomienia o wszystkim, co się będzie na kanale działo. No i oczywiście proszę Was o komentarze, bo ja przede wszystkim czytam komentarze i zachęcają mnie one, inspirują do nagrywania następnych filmików. Od pewnego czasu prowadzę też bloga, w którym zamieszczam inspirujące artykuły, porady dla rodziców. Jest tam też test, jaką będziesz mamą. I opis do tego bloga też znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.